Okay, so we start the Q&A. Okay. Proszę bardzo. Tak, już można. Ja mam takie pytanie z gatunku raczej prostych, nie jakichś tam super filozoficznych, ale ponieważ mam mało dowodzi, więc postanowiłam je zadać. Co? Uprzedzam po prostu. Nie ma dużo czasu. No i tak, chodzi mi o taką zagadnienie. Czy ojciec spotyka w ogóle osoby, które przeszły tą transformację? Czyli znalazły się już po tej stronie takiej najbardziej dojrzałej? Czy to jest tylko zarezerwowane dla świętych? Czy to są po prostu stany osiągalne przez nas? I jeszcze takie dodatkowe pytanie, czy może być tak, że w tym stanie już transformacji jesteśmy tylko chwilami? So, you talk a lot about the transformation. So have you met people who went through this process and you would say that they completed the process? Or is it just reserved for some individuals, holy individuals? And the second question is that when they achieve that, is it just a momentary status, or is it a state that they dwell in all the time? Yes, to everything. Okay. Well, yes. Have I met people who have entered into this process of transformation? Yes, of course, all the time. Tak, spotykam takich ludzi cały czas. Does everybody go through it at the same rate? No. Nie wszyscy przechodzą przez to w tym samym tempie. Some people start and then they get frightened of change. Niektórzy zaczynają, później przeraża ich perspektywa zmiany. And they pull back. I wycofują się. Some people will sort of start and go into a kind of a, did you say, what do you do when you press a reset? No, not reset, but a pause, you know? Pause button. Niektórzy rozpoczynają, po czym przerywają to, jak gdyby zawieszają się w tym. Maybe for some time, a long time. Nawet przez długi czas. And then they make a leap forward. I następnie następuje przyspieszenie. So it's very varied, I think, but I think we are all in this process of transformation. Szczerze mówiąc, to wszyscy w tym procesie uczestniczymy. And we all find our own different pace, our own different speed. And każdy z nas w swoim tempie, and I think I've certainly met people who have stayed in a, I would say, in a very enlightened state for a long time before they die. Tak, spotkałem ludzi, którzy byli w takim stanie przebudzenia, czy też może oświecenia przez długi czas, zanim zmarli. I think most people in this process will have brief or short periods of feeling enlightened or knowing that they are held in this love. Ale u większości się to przejawia krótkimi okresami, w których czują tą obecność wielkiej miłości wokół nich. And these periods can be are prolonged or extended with practice. I praktyka też sprawia, że te okresy się wydłużają. But ultimately, it's really a process of grace. It isn't something you can measure. Ale w końcu i tak jest to sprawa łaski.
tego się po prostu nie da zmierzyć. And it's the people who don't try too hard who succeed better. I to z reguły udaje się to, w cudzysłowie, udaje się tym, którzy nie próbują tak na siłę. And I think if you really try hard to be enlightened, you probably will make very slow progress. A ci z kolei, którzy naprawdę się starają, tym to są ostatnimi, żeby to osiągnąć. Because what does enlightened mean? No co znaczy to oświecenie? Basically it means your openness to love. To w sumie to znaczy, że człowiek się otwiera na miłość. That is the only real meaning or test of the state. To jest końcowy test tego stanu. But I've certainly met people who have sort of passed over, I think, into a permanent state of this condition of being in love the whole time. Także spotkałem takich ludzi, którzy właśnie byli w tym stanie ciągłego otwarcia na miłość. What about Father John May? What would you say? Well, yes. I think he was very psychologically and humanly speaking, he was in a very in a quite very integrated state to begin with. Ojciec John May na pewno z punktu widzenia psychologicznego i jakiegoś takiego duchowego był osobą, która była o wysokim poziomie integracji wewnętrznej. But I certainly saw him over the years become more, I suppose, more filled with Christ. Przez lata, którego obserwowałem, którymi byłem, zauważyłem wyraźnie, że obecność Chrystusa w nim coraz bardziej się ujawniała. I think it was really in him that I first really saw Christ or met Christ. Szczerze mówiąc, to on był pierwszą osobą, w której po raz pierwszy zobaczyłem Chrystusa w życiu. So he was always filled with a joy and a deep kindness, a deep gentleness, but he was a very funny person, very energetic. Był osobą o dużym poczuciu humoru, pełen energii i przewijała przez niego radość i jakaś miłość, konieczność dawania miłości. He was very practical. Był osobą też bardzo stojącą na ziemi, 4 nogami. And he had a great sense of when to act. I jakoś tak wyczuwał doskonale, kiedy podjąć jakieś działanie. And so he would, I by nature am very impatient. Z natury ja jestem z kolei osobą dosyć niecierpliwą. And I think he was impatient too in a way. On w jakimś sensie też był niecierpliwy. But he knew how to wait. Ale on wiedział, jak czekać, jak odczekać na ten moment. But when the moment came to act, he would be very, very definite. A kiedy ten moment nadszedł, wtedy działał od razu. It's a rare gift, that. To bardzo rzadki dar. I don't think I've met anybody who had that quality of decision. Do tej pory nie spotkałem nikogo, kto miałby taką zdolność podejmowania trafnych decyzji. And he had a deep wisdom and a deep insight into people and into things. I charakteryzował go głęboki wgląd w ludzi i rzeczywistość. So I certainly saw him expanding or deepening over these years, but he started from a good place. Widziałem, także obserwowałem go przez lata, jak pogłębiała się ta jego ta duchowość i wewnętrzność. And his final illness, of course, was a very testing time for him. Jego choroba to był bardzo ciężki
czas próby dla niego. And he was young, he was 56. Miał tylko 56 lat. So he was, he had a lot more to do. He could have done a lot more in his life. Mógł o wiele więcej jeszcze zrobić w życiu. And he took all the necessary treatment to prolong his life or to be cured. Poddał się wszystkim koniecznym zabiegom lekarskim, aby życie sobie przedłużyć. But he never went into a panic. Ale nigdy nie widziałem u niego paniki. Or into a depression. Czy depresji. But there was a moment where he had a certain fear, obviously. Oczywiście były momenty, kiedy gościł strach w jego oczach. But when he knew that it was inevitable he would die, ale kiedy już wiedział, że śmierć jest nieuchronna, he accepted it totally. Przyjął ją absolutną akceptację. And from that moment he became the sense of presence in him became very strong. He became very radiant. I wtedy takie jakieś poczucie obecności przez duże O w nim było bardzo oczywiste. Stał się niemalże osobą promieniującą tą obecność przez duże O. So when I was with him, I felt very peaceful. W jego towarzystwie zawsze czułem się bardzo pełen pokoju. But when I left the room, I would feel very sad and very anxious, of course. Kiedy opuszczałem jego pokój, gdzie leżał na łożu śmierci, to opanowywał mnie znowu smutek. But he went into, he died with tremendous peace. Jego śmierć to była napełniona wielkim pokojem, umierał w pokoju. And confidence that although he was in one sense leaving his work unfinished, that it would be carried on by the Spirit. Była w nim też taka pewność i ufność, że chociaż zostawił swoją pracę dopiero co rozpoczętą, to że Duch Święty poprowadzi innych po tej drodze. I've never met anyone with that quality of personal integration. Nigdy nie spotkałem kogoś, kto miał taką wewnętrzną integrację w sobie. And normal humanity. A był też zwykłym, normalnym człowiekiem. And also very profound enlightenment. I mogę powiedzieć, głęboko oświeconym. Następne pytanie, proszę. Ja chciałabym o dwie sprawy zapytać. Czy jest jakaś sprzeczność między medytacją w ruchu tai chi i tym ruchem? A druga rzecz, czy ojciec widzi szansę, żebyśmy byli jedno, dzięki wszyscy chrześcijanie, dzięki medytacji, czyli na przykład, nie wiem, kościoły w Wielkiej Brytanii byłyby w stanie połączyć się w jakiś jeden ruch. Dziękuję. So, do you Father see any contradiction between the meditation and the Tai Chi? No. No, I think Christians, some Catholics, and non-Catholics sometimes have a fear of Oriental wisdoms like that. Myślę, że niektórzy chrześcijanie, czy szczególnie katolicy, w nich jest pewien rodzaj lęk przed mądrością religii wschodnich. You'll find some Christians, some Catholics who think that yoga is the work of the devil. Są tacy, którzy uważają, że yoga jest dziełem szatana. You meet Wojciech, perhaps you're right. No, but I think this is based on ignorance. Myślę, że to wynika z dużej niewiedzy and fear i lęków oczywiście. And you know, the church used to teach this. The church used to have this very exclusive and rejecting attitude towards other
traditions. Kościół katolicki miał ten taki rys wykluczania innych tradycji. Now the official teaching is that the Catholic Church rejects nothing that is true and holy in other religions. Teraz oficjalna nauka Kościoła mówi, że Kościół nie odrzuca niczego, co jest prawdziwe i święte w innych tradycjach. And that's a very powerful statement. To bardzo, bardzo mocne stwierdzenie. Now, there was Simone Weil once said, if I had to choose between Christ and the truth, Simone Weil powiedziała, że jeżeli miałabym do wyboru wybór między Chrystusem a prawdą, well, what would you choose? co wy byście wybrali? If you had to choose between Christ and the truth, Między Chrystusem a prawdą. how many of you would say Christ? Ilu za Chrystusem? So you would reject the truth. To wy tego odrzucilibyście prawdę. How many of you would choose the truth? Ilu was by poszło za prawdą? So you would reject Christ. Chrystusa. No difference, no choice. No difference between Christ So she said, Simone Weil Ale said, Simone Weil powiedziała, she said, she would choose the truth a ja bym wybrała prawdę, because she would not go very far into the truth before she fell into the arms of Christ. dlatego że na drodze prawdy nie zaszłaby daleko, zanim by nie wpadła w ramiona Chrystusa. Ale ona również mówiła, że żeby dotrzeć do tej prawdy, to trzeba mieć rozum poszerzony, rozum, który dostaje się z góry. She used to also say that to choose this kind of truth, you have to have some grace, so broader mind, the mind that you can get from the heaven. Well, yes, of course. And so she said, Simone Weil also said, we now, today, we need a new kind of holiness, a new holiness. Dlatego ona też mówiła, że dzisiaj potrzebna nam jest nowy rodzaj świętości. Suitable for the conditions of the modern world. Taki, który byłby odpowiedni dla nowoczesnego świata. So the new holiness, I think, it has to have this universality about it. I ta nowa świętość na pewno, uważam, zawierałaby też pewną uniwersalność. So, Tai Chi or Qigong or yoga. Tai Chi, Qigong, yoga. What else? I don't know, these things. They are not they're not really dogmatic or faith-oriented wisdoms. They come from particular traditions. To nie są jakieś tradycje bardzo dogmatyczne i które się trzymają jakiejś wiary, silnie jakiejś wiary. And we have to say that although Christianity is the religion of the incarnation, I musimy powiedzieć, że przecież chrześcijaństwo jest religią wcielenia. and we believe in the resurrection of the body, I wierzymy w zmartwychwstanie ciał. we have often not been very friendly towards the body. Tymczasem nie byliśmy wielkimi przyjaciółmi naszego ciała przez wieki. We've seen the body, especially sexuality, as a threat, a danger to our spiritual life. Ciało, zwłaszcza seksualność ciała były często przeciwstawiane rozwojowi duchowemu. And so there is a lack in much Christian spirituality of ways of integrating the body. Czyli jest jakiś brak w chrześcijańskiej duchowości, gdzie brakuje po prostu integracji ciała. I think as soon as you begin a contemplative practice, as soon as you begin to meditate, you begin to experience a new harmony between your body and your mind and your spirit. Jak tylko na poważnie weźmiemy praktykę medytacji, wówczas pojawia się w nas ta nowa harmonia między ciałem, duchem i umysłem. And a new love for the body. I jakaś miłość do swego ciała. So that for some people that may take them to Tai Chi or yoga or running or walking. Niektórzy wyrażają to przez
może jogę, może tai chi, może bieganie, może nordic walking. So that, you know we can pray with the mind, we pray in words and thoughts. Wiemy, że potrafimy się modlić, że umiemy się modlić przy pomocy słów, przy pomocy naszego umysłu. We know that meditation is the prayer of the heart. Wiemy, że medytacja jest modlitwą serca. So there is also, I think, prayer of the body. Ale też jest modlitwa ciała. I to jest droga zen. Oni zaczynają od ciała, my zaczynamy od rozumu. So, Tadeusz, Tak. Tadeusz says this is the Zen way. They start with the body, and Christianity used to start with the mind. Yeah, in more recent times, yes. There was a second question. Do you see that this prayer, this meditation, has the capacity to unite the churches? Different churches? Yes, very much. Tak, jeśli chodzi o drugie pytanie, to tak, ta modlitwa ma moc jednoczenia różnych kościołów. Archbishop Rowan Williams, the former Archbishop of Canterbury, was invited by the Pope to speak at the synod in Rome on new forms of evangelization. Były arcybiskup Canterbury, Rowan Williams, przemawiał do synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji. And he said to me before he spoke, he said, they think I'm going to speak about ecumenism. Rozmawiał ze mną na ten temat i jak przygotowywał to swoje wystąpienie i powiedział, oni myślą, że ja będę mówił o ekumenizmie. You know, we can evangelize by becoming more friendly with each other in our different churches. Jak możemy ewangelizować poprzez to, że zawiążemy przyjaźnie między swoimi kościołami. Have more cups of tea. Czyli więcej herbatek i ciasteczek. But he said, I'm going to speak about contemplation. Ale ja nie będę o tym mówił, ja będę mówił o kontemplacji. And he gave the best speech, this Anglican bishop, he gave the best speech at the synod. I to okazało się najlepszą mową na całym synodzie i od biskupa anglikańskiego. And if you haven't read it, you should read it. We have it on the website. It's on the website. Mamy tą fragment tej przemowy, zwłaszcza kiedy arcybiskup wspomina naszą wspólnotę jako przykład nowej ewangelizacji, jest na naszej stronie internetowej z polskim tłumaczeniem. He says contemplation is not an extra dimension, it is the foundation of Christian identity. Powiedział, kontemplacja to nie jest coś specjalnego, to jest fundament naszej chrześcijańskiej tożsamości. And the stronger the spirit of contemplation, the stronger the unity among Christians. I im silniejszy ten duch kontemplacyjny, tym większa jedność między chrześcijanami. This goes back to the ego in a way. No, to wracamy znowu do tematu ego. Because remember, the ego is responsible for separation. Pamiętamy, ego jest odpowiedzialne za podziały. So there is a religious ego too. Więc mamy też do czynienia z religijnym ego. That's why religious people like to fight with each other all the time. Dlatego ludzie religijni tak chętnie między sobą walczą. Nothing they like more. Nie ma nic, co lubią bardziej. Condemning and excluding each other, having wars. Oskarżają się wzajemnie, wykluczając się wzajemnie. And become very, very self-important about, we have all the truth. Czują się bardzo w tym ważni, my posiadamy całą prawdę. And you can't come close to us because you separated from us 500 years ago. Dlatego nie zbliżajcie się do nas, bo od nas się odłączyli 100 lat temu. I mean, what do you think Jesus really thinks of this? Więc jak myślicie, co Chrystus myśli, jak patrzy na to wszystko? It's like there was a story of a priest who had an ecumenical service in his church. Jest takie opowiadanie o pewnym księdzu, który odprawiał nabożeństwo ekumeniczne w swoim kościele. And he was speaking to the bishop. I mówił o tym biskupowi.
And he said, the bishop said, how did the ecumenical service go? And he said, oh, it was very nice, we were all very happy. Biskup zapytał, no i jak to tam z tym waszym nabożeństwem ekumenicznym? O, świetnie, świetnie, wszyscy się doskonale rozumieliśmy. But after the service, he said, I was preparing for the evening mass, and I noticed that all the non-Catholics were staying. I tyle, że po tym nabożeństwie, kiedy przygotowywałem się do mszy, zauważyłem, że wszyscy niekatolicy zostali. So the bishop said, oh dear. O, rany, powiedział biskup. So the priest said, yeah, and I thought, well, I'm sure they'll leave, soon. A ksiądz mówi, no tak, ale byłem pewien, że niedługo już wyjdą. And he said, they didn't, they all stayed, and they all seemed to be very interested in the mass. Ale oni zostali i wszystkich strasznie to zaciekawiła ta nasza msza święta. And then he said we had such a nice ecumenical service, I didn't want to say anything. Mówi, podczas tego nabożeństwa ekumenicznego było tak fajnie, że nic nie chciałem tego psuć, nic nie mówiłem. And then when it came to the Lamb of God, he said I could see some of them beginning to move as if they were going to come to communion. A kiedy przyszło do baranku Boży, zauważyłem, że zaczęli się ruszać, jakby chcieli wszyscy przystąpić do komunii. The bishop said, oh my God. Biskup był przerażony. O rany, o Boże. And then he said, and then I saw that they were actually coming up for communion. No i wtedy zobaczyłem, że naprawdę przystępują do komunii. So the bishop said, well, what did you do? Biskup zapytał, no i co zrobiłeś? So the priest said, well, I thought to myself, well, what would Jesus do? I wtedy ja pomyślałem, co zrobiłby Jezus? And the bishop said, oh no. Biskup powiedział, o nie. So I think we have to see that the differences between the churches are not absolute issues. They are. Czyli musimy widzieć, że te różnice między kościołami to nie są coś takiego, co ma absolutną wartość, czy problem. Underneath the differences there is an underlying unity. Że pod tymi różnicami jest jedność. Cardinal Kasper said that he was a patron of our community. Said to me, he said, when he was the cardinal in charge of Christian unity. Kardynał Kasper, który jest zresztą patronem naszej wspólnoty i jeszcze kiedy był przewodniczącym do Komisji Jedności Chrześcijan. He said, that, his department was not what was it? Not for creating Christian unity, but for realizing it, because we already have unity. Mówił, że zadaniem mojego departamentu, mojej komisji nie jest tworzenie jedności, ponieważ ta jedność już istnieje. If we are following Christ, we have unity in Christ. Jeżeli wszyscy idziemy za Chrystusem, to mamy jedność w Nim. So I think, as I said today, the meditation reduces the power of the ego to become an absolute source of separation. Tak jak mówiłem dzisiaj, medytacja ogranicza władzę ego i ta moc ego do dzielenia się zmniejsza. And this is true at the church level as well. I to jest prawda na poziomie wszystkich poziomów kościołów. We respect the differences, and we respect our own laws, our own rules. Szanujemy te różnice, szanujemy nasze własne prawa i I
I think we should, most of the time, we should respect the rules of our traditions, the disciplines of our different traditions. No i uważam, że powinniśmy wzajemnie szanować swoje własne tradycje. Unless they are clearly, uncharitable. Chyba że no, jest z nimi coś naprawdę niedobrze. And I think most of the leaders involved in ecumenism, privately, when they meet, they suspend these rules. Not in public, but privately. I czuję i wiem, że większość tych ludzi, którzy przewodzą tym ruchom ekumenicznym w poszczególnych kościołach, kiedy spotykają się prywatnie, to zawieszają na kołku te wszystkie różnice. But the institutional ego between these traditions can be very strong. Ale problem jest z tym ego instytucji, które oni reprezentują. But meditation definitely dissolves it. I medytacja zdecydowanie mogłaby tutaj pomóc w ich zmniejszeniu. Czy w tym rozumieniu wiary, które ojciec prezentuje, jest miejsce na pojęcie grzechu? A jeżeli tak, to jak grzech jest rozumiany? You have presented a certain kind of understanding the faith today. Is there a place in it for sin? And if yes, how would you define sin? Yes, I think sin is a very real but unreal presence in this theology. Real and unreal? Well, it is real and unreal. Myślę, że grzech w tej formie teologicznej jest jednocześnie bardzo rzeczywisty, prawdziwy, a jednocześnie So nie jest. If I think that you have went into my room and you stole money out of my bag. Na przykład gdybym myślał, że wszedłeś do mojego pokoju i ukradłeś pieniądze z mojego pokoju. Completely convinced by that. I jestem absolutnie tego pewien. And I call the police, or I come and hit you, or I act on that belief. I działam zgodnie z tym przekonaniem, bo informuję policję. There are very real consequences to you, to me, to our relationship, but it's unreal. You didn't steal anything. I wtedy pojawiają się bardzo poważne konsekwencje tego czynu, bo i dla Ciebie, i dla mnie, dla naszych relacji, ale przecież to jest nieprawdziwe, bo Ty nie ukradłeś tych pieniędzy. So sin is basically the power of illusion. Moim zdaniem grzech to jest siła iluzji. We can't underestimate that power. I nie możemy nie docenić tej siły. The illusion of the Nazi or the communist era. Weźmy na przykład czasy nazizmu czy komunizmu. Always, even the illusion of the consumerist era. Albo weźmy iluzję ery konsumpcyjnej. So sin is always with us. Więc grzech jest zawsze z nami. And always a force to be reckoned with. I jest to siła, którą musimy dostrzec. We think of sin usually just in moral terms. Myślimy o grzechu bardzo często z punktu widzenia moralności. That it's breaking a rule. Jako złamanie prawa. Breaking a law and you will be punished. Które niesie ze sobą karę. God will punish you. Bóg ukara za grzech. Your parents or the church, somebody will punish you. Czy to rodzice, czy Kościół, będzie kara. But that's the law. Ale tu to jest prawo. And St. Paul most clearly
transcended that perception of sin as a legal something, just a legal issue. U świętego Pawła widzimy przekroczenie tego rozumienia grzechu jako złamania przepisu prawa. Because he realized that although he was keeping the law, uświadomił sobie, że mimo tego, że zachowywał wszystkie przekazania, he was like a Taliban member, he was killing the Christians. to przecież zachowywał się jak talib, zabijał chrześcijan. He was completely convinced he was doing God's will. Był kompletnie przekonany, że było to zgodne z wolą Bożą. And then that illusion shattered. I ta iluzja, to się rozprysło u niego. And he had a complete breakdown. I skończyło się jego kompletną załamaniem. And as he recovered and reintegrated, he understood sin in a very different way. I w procesie jakiegoś leczenia się z tego załamania zrozumiał grzech w zupełnie innym świetle. This is the Christian idea of sin, which not many Christians have really believed in. A to jest właściwe, jego podejście jest właściwie bardzo chrześcijańskim podejściem do grzechu, a niestety wielu chrześcijan w to nie wierzy. We still feel that if we do something wrong, we will be punished. Wielu chrześcijan dalej uważa, że jeżeli coś zrobimy, co nie powinniśmy zrobić, zakończy się to karą. But St. Paul says, where there is sin, there is even more grace. A święty Paweł mówi, tam gdzie jest grzech, tam jest jeszcze więcej łaski. God's response to sin is not punishment, but grace. Odpowiedzią Boga na grzech człowieka nie jest kara, tylko jeszcze więcej łaski. Offering us more opportunity to heal and to recover the reality. Ta łaska przejawia się w tym, że pojawia się coraz więcej możliwości uzdrowienia się i przełamania tej ułomności. St. Augustine says, sin contains its own punishment. Święty Augustyn mówił, że w grzechu zawarta jest już jego wewnętrzna kara. And this is the law of karma. I to jest, buddyści powiedzmy tak patrzą na sprawę karmy. For every action there is an equal and opposite reaction. Że każde działanie niesie ze sobą inne działanie. But in the Christian vision, there is a higher law than karma. W chrześcijaństwie jest wyższe prawo niż prawo karmy. Which is the law of grace. I to jest prawo łaski. This is redemption. To właśnie jest odkupienie. This is forgiveness. To jest przebaczenie. So sin exists even though it is unreal. Więc grzech istnieje, aczkolwiek jest iluzją. But the cure for sin is not punishment, but mercy and forgiveness. Ale kara nie jest wyleczeniem z grzechu. Wyleczeniem z grzechu jest przebaczenie i miłosierdzie. So in the letter to the Romans, Paul has this great insight into the cause of sin. W liście do Rzymian Paul ma bardzo ważny wgląd, jeżeli chodzi o źródło grzechu. Which is being divided from ourselves. I jest to jako separacja od siebie samego. What I want to do, I do not do. Mówi, że to, co chcę zrobić, tego nie robię. What I do not want to do, that is what I do. A tego, co nie chcę robić, to właśnie to robię. So, like an addiction. To jest na przykład jak nauk. And yet he sees that this divided self, which is the cause of sin, or the nature of sin, can be healed. A jednak widzi, że ta podzielona w nas jaźń, to źródło,
ten podział, który jest źródłem grzechu, że ten podział może być wyleczony. Where there is this break in ourselves, this division within ourselves, we are weak. Tam, gdzie jest to załamanie, ten podział, tam jesteśmy najsłabsi w nas. Now we may cover it up and conceal it and pretend to be strong. Może uda się nawet nam to ukryć i udawać, że jesteśmy silni, But in fact it is our vulnerable and weak spot. ale tak naprawdę jest to nasza pięta achillesowa. And a source of shame and guilt. I miejsce, gdzie się wstydzimy i gdzie mamy wyrzuty sumienia. But St. Paul's insight is, in God's words, God's power is manifest in human weakness. Ale dalszy wgląd świętego Pawła jest taki, że właśnie w tej ludzkiej słabości manifestuje się Boża moc. Now that is not a statement that the ego likes to hear. Ale to nie jest twierdzenie, które pochodzi od naszego ego. The ego likes to hear, I can be perfect. Ego chciałby usłyszeć, że ja mogę być doskonały. I can keep the law. Ja mogę przestrzegać wszystkich przykazań, przepisów prawa. With my own will, with my own strength. Z moją własną siłą. And so the ego wants to be perfect. Więc ego chce być doskonałe. And wants everyone else to see how perfect I am. I chcę, żeby wszyscy też to widzieli, tą moją doskonałość. But when the ego sees that, I'm not perfect. Ale kiedy ego zauważa, że tak naprawdę nie jestem doskonały, It denies it. Zaprzecza temu. Or it hides it. Chowa to. So we have all the complicated games that the ego plays throughout our life. Więc tutaj pojawiają się wszystkie skomplikowane gry, które ego z nami gra przez całe życie. So all we have to do really is the first step of the 12-step program. Czyli co musimy zrobić, to właściwie pierwszy program 12-krokowym programie, I cannot do this by myself. który brzmi, że nie mogę tego zrobić o własnych siłach. I need God's help. Ja potrzebuję siły Bożej. As soon as we surrender the ego surrenders in this way, then the power of God, grace comes in. I w momencie tego poddania się ego, w tym momencie następuje też moment łaski. Now, what is, we can talk about sin either at the individual level or at the collective, social, global level. Moglibyśmy mówić o grzechu na poziomie indywidualnym, czy też na kolektywnym, zbiorowym. Corporate level. Na poziomie korporacyjnym. We know that some financial institutions were deeply sinful in their way of operating, and the people who run them sometimes are living in a world of illusion and pride, ego. Wiemy przecież znamy instytucje finansowe, które są bardzo głęboko grzeszne, a ludzie, którzy nimi kierują, są ludźmi, którymi kieruje z kolei poczucie dumy i pychy. Even a whole country, a whole nation can be caught up in this power of delusion. Ale całe narody potrafią być złapane w tą siatkę iluzji, złudzenia. Leaders, I think we see this happening in Turkey or in Russia. I ich przywódcy, weźmy na przykład dzisiaj Turcję czy Rosję. Leaders who are obsessed with total control, total power. Przywódcy, którzy mają obsesję nad zupełną kontrolą i władzą absolutną. And just deny
the truth in your face. I zaprzeczają w żywe oczy prawdzie. So, so evil, you know, I think the power of individual sin, you know, can escalate through a group into really the power of evil at a national, global level. Czyli ta moc grzechu indywidualnego może się rozprzestrzenić też na poziom narodowy i stać się wyrazem czystego zła. And if you look at the end of communism or the end of Hitler. Popatrzmy na przykład na koniec Hitlera, czy na koniec ery stalinowskiej. Or the end of Saddam Hussein, or the end of President Marcos in the Philippines. Prezydenta Marcos z Filipin, czy Saddama Husseina. The power of illusion was so great that it was maintained right up to the very moment of when the whole system collapsed. Ta moc tej iluzji była tak silna, że trwała aż do momentu, kiedy cały system się zawalił. I mean, the Germans were sending out 12-year-old boys to fight Russian tanks in the last days in Berlin. Niemcy wysyłali 12-letnich chłopców, aby walczyli z rosyjskimi czołgami na kilka dni przed kapitulacją. And it could happen again. Of course it could. I oczywiście to się znowu może wydarzyć. And that's why we have to be so vigilant. God, what would happen if Trump becomes president? Musimy być tak bardzo czujni. Nie chcę myśleć o tym, co by się stało, gdyby Trump został prezydentem. So it could, you know, we have to be so vigilant, and that's why you know, when we talk about the contemplative life or the contemplative consciousness, contemplative practice. Dlatego, kiedy mówimy o praktyce kontemplacyjnej, o życiu kontemplacyjnym, we're not talking just about something individual and my own spiritual journey. Nie mówimy tego w kategoriach mojej własnej podróży duchowej. Of course, that's where it has to have authenticity. That's where it begins. Oczywiście, że tu ona się zaczyna i tam jest jej cała autentyczność. But it has a relevance and influence at a global level. Ale jest też tego wszystkiego wpływ na wszystko wokół, na cały globalny wpływ. Even though it's small, it will always be a small group. Nawet jeżeli to będzie zawsze mała grupa. It will never be a majority. Nigdy nie będziemy w większości. You'll never be able to start a meditators political party. Nigdy nie utworzymy partii politycznej ludzi medytujących. Actually, transcendental meditation tried that about 20 years ago. Medytacja transcendentalna próbowała tego jakieś 20 lat temu. But I don't think they got very far. Nie zaszli daleko. So the best theology of sin in English language that I know is Julian of Norwich. Najlepsza teologia grzechu, którą ja znam w języku angielskim, to jest teologia Julianny z Norwich. She was a 14th century English mystic. Była mistyczką angielską XIV wieku. She wrote this small little book. Pisała małą książeczkę. And at one point she says, I looked everywhere around the world. Pisze tam, że spojrzałam wokół siebie na całego świata. And everywhere I could see the traces or the consequences of sin. I wszędzie widzę ślady i konsekwencje grzechu. Everywhere. Wszędzie. But when I looked for sin, I couldn't find it anywhere. Ale kiedy szukałam już samego grzechu, nie mogłam go znaleźć. When you penetrate into it, you see its illusion. Kiedy naprawdę myślałam o nim, odkrywałam, że to była iluzja. Ja mam takie krótkie pytanie dotyczące samej techniki medytacji.
wiele lat temu spotkałam się z metodą Silwy, u którego takie pierwsze ćwiczenie z umysłem polegało na tym, żeby zobaczyć taki czysty, biały ekran wyobraźni. I chciałam zapytać, czy tym autobusem można podjechać jeden przystanek w drodze do medytacji, czy to jest zupełnie coś innego? No question regarding the technique or the way of meditation. A kto to Silva? To jest taki człowiek, który wymyślił tę metodę w 1944 roku. There was a guy named Silva. Have you heard about him? Silver mind control. Silver mind control. Yeah, Okay. I don't know. So he was in his teaching. The first step would be to see in your mind a radiant rectangular. Do you think that practicing this is through practicing this you can come to the Christian meditation? Practice Visualization. visualization. Well, I think many things could lead you to the simplicity of meditation. Myślę, że jest wiele dróg do prostoty medytacji. And I think we should never reject any way that people have found helpful. I myślę, że nie powinniśmy od razu odrzucać dróg i sposobów, które inni ludzie uznali za pomocne. But I think the simplicity of meditation is it is something absolute, something we have to accept. Ale myślę, że kluczem jest prostota medytacji, że jest to coś naprawdę absolutnego, co powinniśmy zaakceptować. And when we accept the simplicity of meditation, I kiedy zgodzimy się z tym, że z tą prostotą medytacji, and it's a radical simplicity, i to jest radykalna prostota, gentle but radical, delikatna, łagodna, jednak radykalna, then we actually move beyond the concept of technique. Tu wychodzimy spoza koncepcji techniki. Of course, there is a certain level of technique or method involved. Oczywiście, że jest pewna doza sposobu w tym wszystkim. But when you start to practice it, you move from technique into discipline. Ale w miarę praktyki zmienia się pojęcie od techniki medytacji do dyscypliny medytacji. And by simplicity, I mean that we let go of all divided consciousness or reflexive consciousness. A kiedy mówię prostota, to że pozbywamy się wszelkiego dualizmu świadomości. Which means letting go of thoughts, words and images. To znaczy w praktyce odrzucanie podczas medytacji, czy rezygnacja podczas medytacji z myśli, słów, obrazów. And the observing self, the observing ego. I obserwowania samego siebie. That's what I mean by leaving technique behind. I to mam na myśli, kiedy mówię, że technika się przestaje liczyć. But yes, you may come to that point by different, ways. Ale oczywiście można dojść do tego punktu idąc różnymi drogami. As long as you may come by a very devotional route as well. Można też dojść do medytacji poprzez drogę na przykład nabożeństw. Very traditional, devotional kind of spirituality. Bardzo tradycyjną drogę nabożeństw. But when you come to it, there is a moment of transition. Ale kiedy już dojdzie do tego punktu tej prostoty, no to jest moment jakiegoś przekroczenia. And is it necessary to go through a long
period of preparation before you come to this, before you come to meditation? No. Więc pytanie jest, czy trzeba, czy jest konieczne, żeby fundować sobie taką długą drogę, kiedy można dojść do tego bardzo krótko. Mnie chodzi po prostu o ten etap, kiedy trudno nam jest jak gdyby poradzić sobie z tymi myślami, które nam w tej pierwszej fazie napływają. O ten etap. Bo ja później wiem, na czym ten etap prostoty ma polegać, tylko tutaj chodzi o to, żeby sobie poradzić z tym, żeby myśli przepływały sobie. There's this first stage in meditation where you have to deal with the floods of thoughts and images that come. So maybe that would, this visionary type of approach would help to go through this stage faster, so that you get rid of your... I think it's like getting into a pool of water. Myślę, że to tak jak wchodzenie do basenu. If it's a little cold, you put up a big fight, you know? Jak jest troszeczkę zimna woda, człowiek się zdraga. Put your toe in, your Noga, and you get up to your knees. w końcu wejdziemy po kolana. And it gets more difficult the longer it takes. I im dłużej to trwa, tym trudniej wejść się zanurzyć. And the best thing is when your friend comes up behind you and pushes you in. Najlepsze na to tak, ktoś po prostu nas pchnie. Ja się chciałam zapytać, czy coś takiego. Spotykam się w rozmowach z tymi, którzy dłużej medytują, że początek drogi, na początku tej drogi pojawia się ból. Ból, którego źródłem jest taka pełna świadomość władztwa ego i własnego egocentryzmu. Kiedy miłość spływa do serca, kiedy robisz dla tej miłości przestrzeń w swoim sercu, to nagle stajesz przed sobą nagi i widzisz mizerię swojej kondycji. Czy to jest naturalna droga, czy tym się nie trzeba przejmować? At the beginning of this meditative journey, there is pain. There is, if you continue, you start to see your own nakedness. You start to see your own fragility and shame. Is it something natural? Do we have to go through it, or is it something worrying? I think different degrees, it is difficult at the beginning. Myślę, że tak, że w różnym stopniu mogą pojawić się trudności na początku. The classical first stage of the mystical journey or the contemplative journey is purification. Klasycznym pierwszym takim etapem wewnętrznej podróży jest oczyszczenie. How much depends on where you're coming from. Ile tego zależy, co się ma, że tak powiem, w bagażu. And how long you've been delaying it. Jak długo zwlekaliśmy z tym procesem. But I think over and above the pain or of the purification, there is the relief that you have found a way out, a way forward. Myślę też, że za tym wszystkim, za tym całym bólem, za tym całym cierpieniem pojawia się też takie odczucie ulgi, że nareszcie znalazła się droga, na której możemy się tego uleczyć. So you know that what you're doing is healthy and will bring benefits. Po prostu wiesz, że to, co robisz, to jest samo zdrowie i że z tego będą konkretne korzyści. But at times, of course, we get discouraged, or we get lazy, or we stop, and at those times we need support, we need encouragement, we need friends, community.
No i na tej drodze w takim przypadku pojawią się oczywiście wątpliwości, rezygnacja. I wtedy jest bardzo ważne, że mamy ludzi wokół siebie, którzy nas wspomogą, czyli potrzebna jest nam wspólnota. So if you really want to learn to meditate and to continue with the process, Jeżeli więc chcesz naprawdę nauczyć się medytować i kontynuować ten proces, then it's important to strengthen your own motivation. to ważne, żeby wzmocnić swoje własne motywacje. So what can I do to support myself or to be supported, perhaps when I get discouraged? Więc co mogę zrobić, żeby dostać to wsparcie, kiedy pojawią się chwile trudne? And I think two things are very helpful. One is to have a sense that you belong to a great tradition. I dwie rzeczy tutaj wskazałbym jako bardzo pomocne. Pierwsza to poczucie, że należymy do jakiejś bardzo wielkiej tradycji. Within that tradition you will find wisdom and teachings that will delight and strengthen you. W tej tradycji odkryjemy, znajdziemy nauczanie, mądrość, która doda nam sił. Some of which will be very suited to you temperamentally. Niektóre z nich będą bardzo dobrze skrojone na Twoje potrzeby. And the other very helpful thing is simply to meditate with other people. A druga rzecz bardzo praktyczna to medytacja z innymi ludźmi, wspólna. There's a tremendous strength in that. W tym jest bardzo duża siła. Słucham, Tomek. Zrodziło mi się pytanie po tej konferencji, oczywiście, czy silne ego wzmacnia medytację? Czy właściwie w tym momencie, gdyby nie ego, to nie byłoby medytacji? About the ego again. Does the strong ego help in the meditation? Or so if there were no ego, there would be no meditation necessarily? Well, that's true. If you didn't have an ego, you wouldn't might not get out of bed in the morning. No, faktycznie, gdybyś nie miał ego, może byś nawet nie musiał wstawać rano z łóżka. Or yeah, we all have egoism. We wszystkich nas istnieje egoizm. I don't know if you could say it's better to have a strong, aggressive ego or a weak and, depressive ego. Nie wiem jak na to odpowiedzieć, czy lepiej mieć silne, agresywne ego, czy słabe i wycofane ego. Maybe aggressive ego is a little better, I don't know. Może właśnie to agresywne ego jest lepsze. Because with your aggressive ego, you will get into a fight and somebody will knock you out. Or give your ego a good punch. Dlatego, że nieuchronnie silne ego doprowadzi do tego, że się od kogoś dostanie po prostu po głowie. And that could be a wake-up call. To może być taki dzwonek. Because if your ego is leading you into too much introversion, too much isolation, it's more difficult to reach you. Podczas gdy takie ego, które prowadzi do introwersji, do jakiegoś wycofania, trudno do takiej osoby dotrzeć. But actually, I think the way meditation works is that it can work to balance our psychology or psychic energy wherever you are starting from. Ale w sumie uważam, że niezależnie od tego, gdzie zaczynamy, medytacja właśnie działa na tą stronę psychiczną naszą. So if you're starting from a very weak, self-rejecting, lack of self-confidence, then meditation will build you up.
Czyli jeżeli zaczynamy od tej strony słabego ego, odrzucającego ego, wycofanego ego, medytacja wzmocni je. That's why sometimes people say, you know, I'm sure the meditation is working, but it seems to be making me worse. Dlatego ludzie często słyszy się, że coś chyba działa jednak ta medytacja, ale to co widzę, to czuję się coraz gorzej. But actually it's simply giving you resources and confidence that you didn't have before. Ale w sumie chodzi o to, że pojawia się siła, pojawiają się źródło wewnątrz, do którego wstępu nie mieliśmy przedtem. And similarly, if you have you're overconfident, you're too egocentric in an aggressive way, meditation will make you more humble. A jeżeli zaczyna się z drugiego końca, gdzie ego jest bardzo silne i agresywne, medytacja sprawi, że ono jak gdyby ulegnie stępieniu. And that may frighten you because you think you're becoming weaker. A to też może być przerażające, bo może się pojawić myśl, że robi się słabszym człowiekiem. But again, there's a deeper knowledge, a deeper self-knowledge underneath this process of psychological change, which gives you the knowledge of a deeper spiritual force at work. W sumie sprowadza się do tego, że pojawia się dostęp do siły, która jest do tej pory ukryta, głęboka i ona sprawi, że nasze duchowe życie zacznie się rozwijać lepiej. And you don't know where it's going to take you. Problem w tym, że nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi. But you're probably glad to be on the move, to be changing. Ale prawdopodobnie jest to wewnętrzne takie zadowolenie, że nareszcie coś się robi i jesteśmy na drodze zmiany. We don't really meditate until we want to change. Myślę, że w medytacji nie medytujemy, nie wchodzimy na tę drogę, jeżeli naprawdę nie chcemy się zmienić. Może tutaj było chyba najpierw słucham. Monika z Berlina, in English please? In Polish. Okay. First I wanted to No, I in English and you please translate. Okay, you prefer this way. Yeah, I prefer this way. Other way is just First I wanted to refer to few statements in the lecture, but this would take too long, so one technical question, what about meditating in a room where there is electrosmog? Do you have experience with it? Does it disturb? Pytanie techniczne. Chodzi o medytację w pomieszczeniu, w którym się znajduje elektrosmog. What is electrosmog? When there are many computers, many technical devices and things. Gdzieś dużo urządzeń elektrycznych, komputerów. I don't know, but I wouldn't be surprised if it did have a physical effect. Ale nie wiem, ale nie zdziwiłoby mnie. I wouldn't. Gdyby tak było. I wouldn't choose to meditate in a computer room. Gdybym miałby wybór, to nie medytował w pokoju z komputerami. I do think that Saint Benedict says in the oratory of the monastery, place of prayer, this is the only thing that should be done there. Święty Benedykt mówił, jeżeli chodzi o klasztory, że modlitwa powinna się odbywać tylko w oratorium, w miejscu modlitwy. So you shouldn't store things there, you shouldn't have meetings in there. Tam nie powinno być innych rzeczy, nie powinno być to magazyn. I do think you build up an energy, or you build up an atmosphere in a particular place of prayer. Myślę, że jeżeli medytujemy w jednym miejscu, to następuje jakieś zgromadzenie dobrej energii w tym miejscu. I went to, as you may know, we're coming quite close, I think, to getting a new international centre
for the community in France. Jak może wiecie, jesteśmy blisko zakupu centrum, naszego nowego centrum do medytacji we Francji. This is home for the whole world community, so I hope you all feel part of it. Będzie to dom, nasz dom, pierwszy dom dla całej wspólnoty z całego świata, więc mam nadzieję, że odwiedzicie nas. It's a very beautiful place. To piękne miejsce, but there's a lot of work to be done. Że czeka nas bardzo wiele pracy. And I am a very patient person, as I said. Jak mówiłem, jestem osobą niecierpliwą. So I was surprised that even though I could see that this work, physical work that needs to be done is going to take time. I mimo tego, że zdaję sobie z tego sprawę, że jest dużo pracy przed nami, to zabierze dużo czasu. But there is an atmosphere, energy, if you like, in the place that hits you when you go there. Hit me from the first moment and everybody else. Ale w tym miejscu jest jakaś atmosfera, może powiedzmy energia, która po prostu uderza i mnie przynajmniej uderzyła, jak odwiedziłem je po raz pierwszy. It's not only the beauty of the place, it's the fact that there was a monastery there from the 12th century. Nie chodzi o to, że to miejsce jest piękne, ale o to chodzi, że tam był klasztor od XII wieku. So for 600 years it was a place of prayer. Przez 600 lat modlono się w tym miejscu. No computers. Bez komputerów. But still, the bell is on the home page. So whenever we use the bell, or also on our mobile, we are connected with the internet. And as much I know from spirit. No ale na przykład, jeżeli używamy telefonu, gdzie mamy nasz gong, no to jednak łączymy się z internetem. And the spiritual healers, they say that it's disturbing if they want to do healing and there's this electrical smoke. Could be, yes. Or smoke, not smoke, smoke. Yes, I don't know. Nie wiem tak do końca tego. Could be. Certainly, you know, I think we all have our phones on us, and I think that one day there is research being done into the effect of mobile phones, especially on children who have very thin skulls. No tak. Sprawa telefonów jest sprawą dyskusyjną. Prowadzono są badania o wpływie telefonów na przykład na dzieci. I could do a little trick with André, if you like. Mógłbym wypróbować małą sztuczkę na Andrzeju. He's quite a strong so, we'll come up here. So put out your right arm. This is your right arm. Okay. I'm going to pull it out. Okay, you resist. Hey, strong. Very strong. Now, hold this in there. So, explain that. Sometimes it doesn't work. I made it work. Odkąd zacząłem medytować i odkąd głębiej i mocniej zainteresowałem się duchowością, zacząłem tracić zainteresowanie religijnością. Nie potrafię tego w sobie zbalansować. Uczestnicząc nawet w liturgii, przy prostocie tego, co przeżywam podczas medytacji,
Język liturgii wydaje mi się bardzo, na przykład liturgii, bardzo barokowy, taki wręcz momentami baśniowy. Nie potrafię znaleźć w sobie tej równowagi. Czy należy się tym jakby martwić, czy należy to balansować, czy być może to wszystko muszę teraz w sobie wypuścić po to, żeby za chwilę znaleźć to w nowym, że tak powiem, świetle. And since I started to meditate and I got deeper into the practice of meditation and spirituality, I noticed that I lose interest in religion. And that means the radical simplicity of this meditation compared to the Baroque language of, let's say, liturgy, just disturbs me. I find it a fantasy, and I can't balance it out in me. I don't know whether I should do something about it, or whether it's worrying sign of my development. How do I go about this? Yeah, me too. Not the same problem. I have come to love the Mass and appreciate the sacraments more since I've been meditating. Muszę powiedzieć, że pokochałem mszę świętą i sakramenty więcej od czasu, jak zacząłem medytować. But I think my attitude to them has changed a lot. It's less legalistic. Ale moje podejście do nich bardzo się zmieniło, jest mniej legalistyczne. And I think that through meditation, we trigger a process of simplification in every part of our life. Myślę, że poprzez medytację jest to jakieś rozpoczęcie procesu większej prostoty we wszystkich dziedzinach naszego życia. I mean, I was speaking to a priest recently who took I think a 6-month sabbatical. Niedawno rozmawiałem z księdzem, który wziął urlop na 6 miesięcy. Very sabbatical. Contemplative person, and he wanted to deepen his prayer. To osoba bardzo zaangażowana, która chciała pogłębić swoje życie modlitewne. And he was saying, you know, he was anxious about going back to the parish. I był bardzo zaniepokojony tym swoim powrotem po 6 miesiącach do parafii. And providing a liturgy, a style of prayer that he didn't feel so comfortable with. Nie czuł się już tak bardzo komfortowo w tym całym otoczce liturgicznej. But which the people wanted. Ale tego właśnie oczekiwali od niego ludzie. So I think it's quite normal that the more the contemplative spirit enters into your prayer life, the more simple you want the forms of prayer life to be. Myślę, że to całkiem normalne, że im bardziej duch kontemplacyjny wchodzi w nasze życie, tym bardziej pragniemy też prostoty naszych modlitw. So I think it may be a question of finding the right kind of community in which you can worship. Może to jest kwestia wobec tego dla Ciebie znalezienia takiej formy wspólnoty, gdzie ten oddawanie czci jest odpowiednia. I think another reason is that much of our liturgical life is built on, well, first of all,
an almost complete exclusion of silence. Myślę też, że problem polega na tym, że nasza liturgia jest absolutnie pozbawiona momentów ciszy. And so, even if it's a beautiful liturgy, one can feel just exhausted really, and just at the end. I mimo, że jest to piękna liturgia, to jednak jest to bardzo męczące i na końcu jej można czuć się naprawdę mocno zmęczonym. And secondly, so I think we should. I was in Singapore a few months ago. Kilka miesięcy temu byłem w Singapurze. And the three priests in a parish there, where we have a meditation center, asked if we could introduce meditation in all the masses. I trzej księża, którzy tam pracowali w tej parafii, zapytali, czy moglibyśmy mówić o medytacji podczas wszystkich mszy świętych. And what the priests wanted was a more contemplative kind of liturgy on a Sunday. Im przyświecała ta idea bardziej kontemplatywnej liturgii w niedzielę. So instead of introducing it themselves, they got me to do it, so if it didn't work, I would take the blame. Więc nie chcieli tego zrobić sami, bo obawiali się może swoich parafian, więc prosili mnie, żeby mnie później o to oskarżyli. So we had the entrance with the hymn. Okay. Więc na wejściu był hymny. Got to the altar and I said, welcome. Now we're going to take a couple of minutes of silence to prepare for the Mass. Wtedy poczułem do ołtarza i mówię, że będzie teraz kilka minut ciszy, zanim rozpoczniemy mszę świętą. Then just a few seconds after you say, let us pray, just a few seconds. I po słowach módlmy się, znowu kilka sekund ciszy. After the gospel, a few moments of silence. Po Ewangelii cisza. And then after the homily. Po homilii cisza. And then after the consecration. Po konsekracji cisza. And then I think we did maybe 5 minutes of silence with a bell after the communion. I 5 minut ciszy przy pomocy odmierzanej gongiem po Komunii Świętej. Now the feedback from all the parishioners was, although the Mass was about 10 minutes longer, so they liked it. I później dowiedzieliśmy się od uczestników tej mszy, że aczkolwiek trwała ona może 10 minut dłużej, że tego chcieli właśnie. The only thing they didn't like was that because it was 10 minutes longer, cars for the next Mass were coming in and blocking the ways. Problem się pojawił tylko na parkingu, bo te 10 minut dłużej spowodowało zator na parkingu, bo samochody na następną mszę nie mogły wjechać. I don't think it's beyond the power of the Catholic Church to find a solution to that problem. Myślę, że Kościół katolicki w Singapurze poradzi sobie z tym problemem. So actually, I think many priests are nervous, even if they want to. They're nervous about introducing this contemplative spirit into the liturgy in case the people don't like it. Więc wielu księży, aczkolwiek może by ich chciało i pragnęło właśnie takiej więcej ciszy we mszy, bardzo są zaniepokojeni tym, że wiernym się to nie spodoba. Every pope as you know, the last 4 popes have said to the church, to the priests, you should try to celebrate the Mass with more respect for the periods of silence. 4 ostatnich papieży mówiło, żeby we mszy wprowadzić dłuższe okresy ciszy. So I think that that is a possible process of change. I mean, maybe we should speak to the priests about it. But, there will be some individuals, I'm sure, who object because they don't like change. Jest jakiś proces zmiany, jakiś proces, który może trzeba zapoczątkować, rozmawiając z swoim księdzem, proboszczem. But you're not doing anything wrong. You're simply actually putting
the instructions in the missal into practice. Ale przecież nie robimy niczego, nie proponujemy niczego złego, tylko wypełniamy to, co jest w mszale. But no, I understand what you're saying, and Doskonale rozumiem to, co mówisz. I don't think it means you're necessarily. It's the style of liturgy that is no longer suits you. Tu chodzi o tą formę liturgii, która już Ci przestała odpowiadać. Jeszcze jest jakieś pytanie? Mamy czas.